Co można zobaczyć w Wiedniu? Miasto ma bardzo bogatą historię. Był jednym wielkim tyglem kulturalnym za czasów Habsburgów. Wtedy też stał się stolicą Świętego Cesarstwa Rzymskiego. W XVIII wieku przeżywał swój złoty okres. Bardzo wtedy się rozwijał handel, przemysł, kultura i sztuka. Jednym słowem, ciekawe miasto. Obejrzyjcie ten filmik, to zweryfikujecie, czy akurat te miejsca Was ciekawią. My do Wiednia przypłynęliśmy rejsem z Bratysławy. To był nasz pomysł na tamte wakacje. Mieliśmy bazę wypadową z Bratysławy i oprócz niej zwiedziliśmy jeszcze Wiedeń i Budapeszt. Bardzo polecam taki sposób. W opisie podlinkuję Wam armatora statku na linii Bratysława-Wiedeń. Rejs trwał godzinę. Można było też wrócić po południu bądź wieczorem statkiem do Bratysławy, ale zdecydowaliśmy się na powrót pociągiem. Też bardzo szybki i łatwy sposób. Na kanale są już odcinki z Bratysławy i Budapesztu, więc zapraszam do sprawdzenia. W Bratysławie spędziliśmy 2 dni, w Budapeszcie 1 i w Wiedniu też 1. Między tymi miastami można się poruszać statkiem, bo wszystkie leżą nad Dunajem. Mi Wiedeń do tej pory kojarzył się z corocznymi koncertami noworocznymi transmitowanymi 1 stycznia i ze Straussem. Teraz mi się kojarzy z wieloma innymi rzeczami, między innymi z przepyszną cukiernią Aida, którą zaraz zobaczycie. Jeżeli zdecydujecie się na rejs statkiem, to wysiądziecie w Wiedniu około 600 metrów od katedry świętego Szczepana. Idzie się tam jedną prostą ulicą, traficie na pewno. Możecie po rejsie mieć ochotę na coś na ząb, więc po drodze będzie lokal Frambury Fries, gdzie można zjeść przepyszne frytki. My zamówiliśmy z sosem truflowym i drugi zestaw z falafelami. Innych rzeczy w tym miejscu nie testowaliśmy. Duże frytki 8 euro, falafel z frytkami 10,50. Bardzo fajnie, zobaczcie jak to wyglądało. Dojdziemy prostą drogą do katedry świętego Szczepana. To przepiękna gotycka świątynia jest jednym z symboli Wiednia. To z pewnością najważniejsza i najstarsza świątynia w Wiedniu. Ma kilka wież. Ta najwyższa ma 136 metrów. Znajduje się ona na placu świętego Szczepana. Ten plac jest w historycznym centrum miasta. Jest tam też stacja metra, skąd możecie dojechać do innych wiedeńskich atrakcji turystycznych. W katedrze jest sporo dzieł sztuki gotyckiej oraz barokowej. Jest mauzoleum Habsburgów. No my tam nie wchodziliśmy, nie mieliśmy aż na tyle czasu, ale myślę, że warto o nim wspomnieć. Warto również wspomnieć, że głównym fundatorem katedry był Rudolf IV z dynastii Habsburgów. Budowa kościoła katedry zakończyła się w 1276 roku, a przebudowa w stylu gotyckim rozpoczęła się w 1304 i robi wrażenie. To jest naprawdę przepiękny, monumentalny budynek. Z wielu stron można go obejść i obejrzeć. Wspaniałe miejsce. W Wiedniu wymyślono słynny tort w hotelu Zacher. Nazywa się on tort Zachera. Jest to bardzo słodkie ciasto czekoladowe przekładane konfiturą morelową i oblane grubą warstwą polewy czekoladowej. Naszym zdaniem nie jest to coś wyjątkowego. Już kiedyś go jedliśmy. Zresztą zobaczcie sobie, jakie kolejki są do tej cukierni w hotelu Zacher. My będąc na placu świętego Szczepana wybraliśmy cukiernię Aida. To już jest sieciówka w Wiedniu. Ma też w innych miastach Austrii swoje lokale, a nawet poza nim, nawet w Monachium na lotnisku wypiliśmy tam kawę. Była bardzo dobra. Zobaczcie co tam jest, jaki jest wybór. Właśnie teraz tutaj pewnie Wam pokazuję. Tuż przy placu świętego Szczepana jest też sklepik Manner. Są to tradycyjne austriackie słodkie smakołyki. Na pewno kojarzycie to logo. Doskonały wybór. Moje ulubione to te wafelki. I to jest to takie ścisłe, historyczne centrum, które można zwiedzić zaraz po wyjściu ze statku.
ale fajnie jest zrobić sobie spacer, zaczynając trochę dalej, trochę bardziej na południe, od placu Marii Teresy. Po obu stronach placu znajdują się niemal identyczne budynki Muzeum Historii Naturalnej i Muzeum Historii Sztuki z fasadami ozdobionymi różnymi posągami. Bardzo ładne, bardzo znane miejsce. Na środku placu znajduje się pomnik cesarzowej Marii Teresy, od której pochodzi właśnie ta nazwa placu. Muzeum Historii Sztuki posiada znane dzieła mistrzów europejskich, w tym kolekcję sztuki starożytnej, a Muzeum Historii Naturalnej prezentuje zbiory zwierząt, owadów. Oba muzea wraz z placem są popularnymi atrakcjami turystycznymi w Wiedniu. Piękny plac, szczególnie nam się on podobał. Wychodząc z niego kierujemy się w stronę Hofburga na Holdenplatz. Hofburg to taka wiedeńska rezydencja władców Austrii, która była nią aż do 1918 roku. Początkowo był to gotycki zamek, ale z czasem przekształcono go w pałac barokowy i klasyczny. Najstarszą częścią kompleksu jest dziedziniec szwajcarski, połączony z bramą szwajcarską i otoczony budynkami, w tym rezydencją prezydenta Austrii oraz Muzeum Cesarskim. W pałacu znajduje się również biblioteka oraz Muzeum Cesarzowej Sisi, na pewno o niej słyszeliście, w którym znajdują się pamiątki i przedmioty należące do Elżbiety Bawarskiej, żony cesarza Franciszka Józefa, a także cesarskie apartamenty. Co roku w Sylwestra organizowany jest tu tradycyjny bal cesarski. Tuż przy pałacu od strony ulic miejskich znajduje się taka ciekawostka, odsłonięte wykopaliska z czasów starożytnego Rzymu. W ogóle zanim pokażę Wam renomowane i ciekawe ulice Wiednia, to opowiem Wam o ciekawym street foodzie wiedeńskim. Są to popularne budki uliczne, tak zwane Würstelstand, czy tam Wurstelstand, otwarte dniem i nocą, serwującą m.in. kiełbaski w formie hot dogów lub leżące obok na talerzyku. Bardzo smaczne, kiełbaski fajnie chrupią i sprzedawane są w bardzo smacznej, fajnej bułce. Pokażę Wam teraz i popatrzcie sobie, jak wygląda słynny plac Graben. To plac w kształcie wydłużonego prostokąta, jedno z najważniejszych i najsłynniejszych miejsc w Wiedniu. Znajduje się tu m.in. kolumna Trójcy Świętej, lub inaczej nazwana jako kolumna morowa, taki monumentalny pomnik wotywny, tak się to mówi, ku czci Trójcy Świętej, ufundowany przez cesarza Leopolda I w podzięce Bogu za zakończenie zarazy. Wzniesiono ją w latach 1687-1683 i w tym miejscu pośpiesznie grzebano zwłoki w czasie epidemii dżumy z 1679 roku. Na początku kolumna była drewniana. W tym miejscu placu Graben dzisiaj jest to przede wszystkim promenada spacerowa i plac pełen sklepów i butików. Bardzo fajne miejsce turystyczne, a i ta ulica prowadzi do placu Świętego Szczepana. Jak widzicie, krążymy wokół tej katedry. To jest, myślę, że około 3-minutowy spacer do placu Świętego Szczepana. Podobnym miejscem do Graben jest Kartnerstrasse. Tutaj też jest bardzo dużo sklepów i butików i restauracji. Fajnie jest się tędy przejść. Dojdziemy tą ulicą do Galerii Albertina, jak i do wiedeńskiej opery. Albertina, taka galeria właśnie w tej pierwszej dzielnicy, ona została założona w 1768 roku w Wiedniu przez księcia Alberta Saskiego-Cieszyńskiego i jego żonę arcyksiężnę Austrii Marię Krystynę. Jest to jedna z największych na świecie kolekcji grafik. Na ich zbiory składa się około 50 000 pozycji. Są to rysunki Rafaela, Rembrandta, Leonardo da Vinci, Rubensa, Picasso. Raj dla miłośników sztuki. I to właśnie z górnego tarasu tutaj jest bardzo ładny widok na okoliczne neoklasyczne, neobarokowe budynki. Bardzo fajny widok. Na górze są ławeczki, można sobie usiąść. Widać też z drugiej strony pałac Hofburg. I stąd jest też już bardzo blisko do budynku wiedeńskiej opery. 25 maja 1869 roku wystawienie opery Don Giovanni Mozarta rozpoczęło działalność opery, sceny opery Gmach w stylu neorenesansowym.
spotkał się częściowo z nieprzychylną reakcją Wiedeńczyków, właśnie ze względu też na te okoliczne budynki. Podobno fakt ten uznaje się za przyczynę popełnienia samobójstwa przez jednego z architektów budynku, Eduarda van der Nuyla. Nam się osobiście ten budynek bardzo podobał i bardzo fajnie było zakończyć spacer po tej ulicy w tym miejscu. Wiedeń to miasto pełne historii, kultury i pięknych zabytków, które można właściwie odkrywać na każdym kroku. Od majestatycznej katedry świętego Szczepana przez wspaniały Hofburg, aż po urokliwe place i uliczki tętniące życiem. To miasto łączy w sobie przeszłość i nowoczesność, będąc idealnym miejscem zarówno dla miłośników sztuki, historii, jak i dla tych, którzy po prostu chcą poczuć jego wyjątkowy klimat. Nasza jednodniowa wizyta była pełna wrażeń i z pewnością nie wyczerpaliśmy wszystkiego, co Wiedeń ma do zaoferowania. Jeżeli będziecie mieli okazję, gorąco polecamy odwiedzić to magiczne miasto, a kto wie, może będzie to dopiero początek waszej wiedeńskiej przygody. My za chwilę wyruszamy dalej, ale na pewno tu wrócimy. Dziękuję za oglądanie. Jeżeli podobał wam się ten materiał, dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.